Filadelfii, przyjazd do domu, rodzinnego domu. Później byłem tutaj prawie 30 lat. Po 35 latach mogę coś powiedzieć. No to wszystko było ukrywane i to jest najgorsze wszystko. No. Jest pan w Gdańsku? Tak, jestem w Gdańsku, aż nie chce mi się wierzyć. No. Tutaj wszystko było otoczone zomowcami. Tu zomowcy, tam gdzie było, bo te wozy pancerne, wozy milicyjne, bo pilnowali tutaj gmachu, bo to był gmach PZPR-u. To od tego momentu się zaczęło, chodźcie z nami, dziś nie biją. Czyli to było wezwanie do zomowców. Dla mnie to było otwarcie wrot wolności. To było to otwarcie, bo ludzie nie wierzyli w siebie. Ludzie byli już w desperacji byli. Co będzie? Już mają nas, tak? Przecież do 5-6 miesięcy nic się nie dzieje. Ludzie byli rozpaczeni. Mają nas, mają nas. Ten pierwszy maj był taki początek otwarcia tych wrót, żeby ta wolność wreszcie była w tej Polsce. To wszystko wyszło spontanicznie. Ja tylko zostałem użyty do zapalenia zapałki. To wszystko. Pojechałem kolejką elektryczną do Gdańska Głównego i z Gdańska Głównego poszłem na piechotę do Kościoła Mariackiego. Weszłem koło księdza, żeby być. No to może i dobrze, że koło księdza jest, bo ludzie widzą. Jakiś z opaską, bo nikt z opaską nie był. Ludzie się patrzą na mnie, biała kurtka. Wyróżniałem się ze wszystkich. Na początku nie było flag. Za pół godziny patrzę flagi, patrzę transparenty i od tego mnie tak, czy tego nie wykorzystać, czy tego nie wykorzystać. Skończyła się msza, widzę, że wszyscy mają transparenty, wszyscy mają flagi. Z ołtarza zeszłem i mówię, czy możecie poczekać z tymi flagami, nie? Tak ludzie się patrzą na mnie, nie? Co to za jeden? Ja mówię, czy możecie zrobić tak, jak się robi pochód? Na początku wyszli ci z flagami. A jak wyszli ci na początku, to następni z flagami wyszli następni. Ja tylko mówię, o ty idź tutaj, ty idź tam, ty idź tu, ty idź tam, żeby to jakoś wyglądało. Pilnowałem porządku, czyli inaczej. Zrobiłem ludzi, którzy byli porządkowi, a ja byłem tym głównym porządkowym. I ci porządkowi kazałem, żeby mieli następnych porządkowych. Tych następnych porządkowych byli następni porządkowi, że jak było ulica, to właśnie o to mi chodziło, że każdy każdego pilnował. Myśmy od grudnia czekali na tą wiosnę, bo było hasło zima wasza, wiosna nasza. I ta zapowiedź, hasło, czekaliśmy na spełnienie tego hasła. Hasło było zima wasza, wiosna nasza, zbliżał się 1 maj, więc tam około 20 ludzi. W takiej sile ludzi, żeśmy postanowili, że należało tej komunie dać jakąś lekcję, jakąś odpowiedź. Organizowały to tajne komisje zakładowe we wszystkich zakładach pracy, bo tam ludzie się spotykali. Myśmy tylko dali jakby sygnał i stworzyli taką atmosferę do tego 1 maja. Pochód wyszedł z kościoła Mariackiego, szedł ulicą Piwną do pomnika Sobieskiego, potem przed naprzeciw Żaka, przed Komitetem Wojewódzkim
partii przy dworcu głównym, szedł alejami przez Wrzeszcz do siedziby MKZ-u we Wrzeszczu. Tam był duży przystanek. Następnie pochód poszedł na Zaspę i na Przymorze do domu Wałęsy. Bardzo często na czele pochodu pojawiał się mężczyzna z małym dzieckiem na ręku albo z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Taka symbolika, która powstawała spontanicznie. Jedną z osób, która się bardzo rzucała w oczy, to był Edward Janus, który, jeśli ktoś chciał dołączyć do czoła, to wyznaczał mu w jakiś sposób miejsce. Jeśli pochód się za bardzo rozciągał, trzeba było wyrównać, to wstrzymywał, nadawał tempo. No Janus był takim prawdziwym porządkowym. Był skazany i w wyroku sąd napisał, że Edward Janus pełnił funkcję głównego porządkowego pochodu. Pierwszego maja 1982 roku, pamiętam to dobrze, przyjechałem do centrum Gdańska. Był już tłum na Placu Zebrań Ludowych, ale na Placu Zebrań Ludowych rozpoczynały się normalne, organizowane przez komunistów demonstracje pierwszomajowe i nagle ten tłum zaczyna ruszać i krzyczeć spontanicznie: Solidarność, Solidarność, precz z komuną. Jesteśmy wśród swoich. Tłum był tak wielki, że do dziś pamiętam, szliśmy całą Aleją Grunwaldzką, aż do Wrzeszcza i dalej na Zaspę pod dom Lecha Wałęsy i ten tłum cały czas wzrastał. We Wrzeszczu już miał kilka kilometrów długości. Tłum był wesoły, rozradowany, antykomunistyczny. Czuło się, że demonstranci są gospodarzami miasta, są u siebie i nikt nam nic nie zrobi. To był ewenement na skalę całego stanu wojennego i całych lat 80. w Gdańsku. To była jedyna demonstracja, która nie była pacyfikowana przez komunistów. Tego dnia, 1 maja 1982 roku, komuniści, myślę, że nie wiedzieli, jak działać. W dniu ich rytualnego święta odpuścili. Powszechnie się w Gdańsku mówiło, że ten pochód przekroczył 100 000 ludzi. Od katedry do domu Wałęsy jest kilkanaście kilometrów, także ten pochód trwał kilka godzin i cały czas narastał. Kilkanaście kilometrów to były te 3-4 godziny, kiedy nam się wydawało, że już nie ma tego stanu wojennego, że przejęliśmy kontrolę nad miastem i że wróciliśmy już do tego takiego wspaniałego 80 roku. Takie niewinne w sercu 16-latka myślenie, że jak tu będzie nas 100 000, to będą musieli się cofnąć. Oczywiście było, no to całkowicie naiwne. Realia polityczne były trudniejsze, ale okazało się post factum, że ten zaczyn zrywu, który wyrażał się w tych demonstracjach Solidarności, pomimo tego, że później opór gasł, był jednak kapitałem na tyle silnym, że nie do końca go udało się roztrwonić. Każdy myślał, że faktycznie, tak jak mówiliśmy, zima wasza, wiosna nasza. Wtedy był entuzjazm, olbrzymi entuzjazm. Ludzie byli pełni emocji, pełni nienawiści za to, że im ten związek zabrali, że tych ludzi upodlili, że im kręgosłup przetrąciła komuna. To chcieli to jakoś z siebie wyrzucić, wykrzyczeć, że jesteśmy przeciwko. Cieszyliśmy się tą masą ludzką, że jesteśmy w większości, że nasza walka jest słuszna, że antykomunizm ma tak duże poparcie w społeczeństwie, że się nie dajemy, że nie ma poczucia klęski w konfrontacji z komunistami. I to było takim czymś radosnym, dominującym w ówczesnym tłumie, tak to pamiętam. Bardzo się cieszyliśmy, że jesteśmy razem. Pamiętam te hasła: precz z komuną, Solidarność, Lech Wałęsa. Chodźcie z nami, dziś nie biją. To było bardzo i podniosłe, i radosne. Był hymn polski. Chcecie pochodu, macie pochód, precz z komuną.
My krzyczeliśmy do zomowców: chodźcie z nami, dziś nie biją, chodźcie z nami, dziś nie biją, i z uśmiechem. Pomnik stoczniowców, tutaj był hymn państwowy, czyli zaśpiewaliśmy hymn. Jakieś hasło było, żeby uwolnić Lecha i wsadzić Wojciecha. I wtedy tutaj idziemy do Lecha. Jak wyszliśmy, tutaj było 35 000, dochodziliśmy do nie Zieleniaka, tylko do Okrąglaka, tam było prawie 60 000. To ja mówię, już na pewno nic nie zrobią. I wtedy już byłem spokojny. 100 000 zrobiło się, jak dochodziliśmy do Dolnego Wrzeszcza pod MKZ. To już było widać 100 000 ludzi. Górki, jak widziałem, to, bo jest Wrzeszcz tak, nie idzie, to jeszcze nie widziałem końca. Czyli po czasie, jak widziałem te zdjęcia, to ponad 100 parę tysięcy było. Pochód pierwszomajowy, ten partyjny, to jak najszybciej rozwalali, żeby szybko kończyć, bo pochód jakiś idzie. I jeszcze były niezdemontowane trybuny tego oficjalnego pochodu. Oczywiście na te trybuny skakiwali uczestnicy tego niezależnego pochodu, udając często notabli. Było to bardzo zabawne. Na 1 maja nie było żadnego konkretnego wezwania. Była szeptanka, były spontaniczne takie co to będzie, zobaczymy. No, być może nic nie będzie. Okazało się, że wszyscy przyszli w to samo miejsce i powstała gigantyczna manifestacja i być może ona dlatego była największą demonstracją, że nikt jej nie organizował, ludzie przyszli sami. To pokazywało to zbiorowe autorstwo Solidarności. Bardzo spontanicznie po 2 dniach 3 maja znowu pojechaliśmy na Starówkę i znowu msza w kościele mariackim, znowu próba jakiegoś przemarszu. Niestety tragiczna, dlatego że zamowcy otoczyli kościół, otoczyli miasto, Stare Miasto. Przód miał przede wszystkim, żeby Solidarność pisała, wszystko było na przodzie, żeby nikt nie wychodził na zewnątrz. No macie tutaj, no przecież widać od razu te buzie otwarte, tak? To coś mówi za tym, że nie krzyczeli, że nie płakali, tak? Że stan wojenny, tylko krzyczeli, że nie ma wolności bez Solidarności. Patrzcie, 35 lat na to czekać, tak? Że pokazać ludziom w całej Polsce i na całym świecie, jak wyglądał pochód. Ale zaraz, to są oryginały, tak? To są oryginały, ja mam więcej. Jakaś oni się ciebie słuchali. I Ty inaczej. mówiłeś, stop, przyspieszyć, zwolnić, Zgadza się. wyrównywał te brzegi, Chcecie zdjęcia puszczał kogoś zrobić? z boku, tak? Róbcie zdjęcia, tak? Trzeba było się... Poczekajcie. Tak, Edward mówił nie. Zemstą za 1 maja, że to była taka gigantyczna, no mówią 100 000, no pewnie 60, 70, ale to były już nieprzebrane tłumy, że to był pokojowy hasło. Wtedy się pojawiło: chodźcie z nami, dziś nie biją, bo to był pierwsza demonstracja w Gdańsku, gdzie nie bili rzeczywiście. Tak. Komuna zaskoczona takim była tłumem zaskoczona. nie biła, ale wściekłość polegała na tym, że 3 nakopali nam strasznie Czyli- do tyłka i nawet 4 łapali. Mnie złapali 4 maja na przystanku tramwajowym na Miszewskiego w Gdańsku i prosto na Białą zabrali. Cela 4x4, 60 ludzi, 6 chłopa, brali nas na przesłuchania za opornik. Sprawdzali, czy Na ręce drugi dzień śmierdzą, jeszcze czy są wąchali. ślady, czy są ślady gazu. Jestem przekonany, że to, co się stało 3 maja, to był odwet. To nawet nie było racjonalne działanie, ale to był po prostu odwet za porażkę 1 maja. Bo gdańscy funkcjonariusze czy SB, ale i partii, ale i także ci generałowie stanu wojennego, no musieli odebrać straszną burę z Warszawy, że dopuścili do takiego wielkiego pochodu 1 maja. I po to, żeby nadrobić i pokazać, że oni są sprawni, kontrolują całą sytuację na Wybrzeżu,
no, przesadzili po prostu. Była bardzo brutalna akcja, bardzo ostra, włącznie z ostrzeliwaniem z gazu łzawiącego Bazyliki Mariackiej. Największą odwagę wykazali ludzie, których esbecy otoczyli, czyli w Śródmieście. Były budowane barykady, lekarze opatrywali rannych w zakrystii bazyliki. Ludzie szli, jak się mówi, jak na wojnę z tymi zomowcami. Kamieni, śmietników, wyrywane kostka, betonowe takie płyty, one były rozbijane i ludzie mieli w rękach kamienie. To były bardzo wielkie bitwy. ZOMO otoczyło cały kwartał. Kolega miał na imię Szymek. Myśmy zaczęli robić porządek z czerwonymi flagami. Zdzieraliśmy czerwone flagi, bo w dniu 3 maja komunistyczna symbolika obrażała nas, Polaków, i działało to na nas jak płachta na byka. Więc zaczęliśmy zrzucać te czerwone flagi, demonstracyjnie je rozdzierać, czyścić buty i rzucać na środku Długiej i Długiego Targu. Byłem w takim przedsiębiorstwie, zakład produkcyjno-naprawczy mechanizacji rolnictwa i tam produkowałem takie haczyki w ślusarni. Wyprodukowałem tych haczyków 1000. Końce były na ostro ścięte. W każdym momencie, jak był rzucony, jeden koniec stawał na sztorc. Rozdawałem te haczyki wśród demonstrantów. Kolega rozsypał na Grunwaldzkiej haczyki. Wówczas zostały rozerwane opony, skot się zatrzymał i poleciały butelki z benzyną. Zomowcy wyszli z tego skotu, jak on się palił, natomiast on był nieuruchomiony. Panowie milicjanci uciekli, a skot spłonął definitywnie. Zaczęliśmy się gromadzić w większe grupki, budować na ulicach barykady, rozbijać płyty chodnikowe na kamienie. Ulica Piwna, tam przejeżdżały wzdłuż zdrojowni skoty. Znalazłem się w tej uliczce z 2 kolegami, którzy mieli butelki koktajli Mołotowa. Ja robiłem zdjęcia, natomiast te przejeżdżające wokół zbrojowni skoty były obrzucane tymi butelkami. 82 rok, a sceny przypominające wojnę z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy później ofiarami wendetty fizycznej. Pamiętam, jak raz mnie wciągnięto do lodówy, przykuto mi kajdankami ręce do siedzenia i bili mnie po głowie, mówiąc, co, socjalizm ci się nie podoba? Miałem powiedzieć, że się podoba, żeby przestali bić. Za punkt honoru sobie przyjmowali, żeby jednak ZOMO nie było lepsze od nas, tak? To my jesteśmy lepsi od nich, my jesteśmy sprytniejsi. Barykada na Kartuskiej, to ona też się zrodziła, że tak mamy tam magazyn dobrych pustaków, z nich się szybko usypie tą barykadę i przez to odetniemy komunikację między koszarami ZOMO, które były przy Kartuskiej 245, a centrum Gdańska. Barykada szerokości 10 metrów, wysokości prawie między 1,60 m a 80 m, a szerokości około metra. Ta barykada skutecznie osłaniała przed strumieniem wody i skutecznie osłaniała przed strumieniem bezpośrednich strzałów z petard. Ludzie się chowali po prostu za tymi barykadami na sygnał ludzi stojących w klatkach, podnosili się, rzucali kamieniami, w związku z tym nie mogli przy użyciu pieszych oddziałów tak sobie swobodnie tej barykady pokonać. Był taki skwer, gdzie był bar piwny i oni z tych koszar podciągali też, sformułowali oddział, chcieli zaatakować i po drodze ostrzelali ten bar piwny i przerwali tam biesiadę lokalnych mieszkańców. No to oni się skrzyknęli,
to my was wesprzemy, postawimy z drugiej strony barykady, żeby odciążyć tą pierwszą barykadę. I co było pod ręką, czyli stoliki, ławki, jakieś tam drobne materiały, usypano z drugiej strony też barykadę. I te dwie barykady opierały się atakom zomowskim do późnych godzin wieczornych. Ten, który był zatrzymany, musiał się liczyć z tym, że przejdzie ścieżkę zdrowia, że będzie relegowany ze szkoły, z uczelni, z lepszej pracy. To się kończyło wywrotką życiową. To są tysiące i tysiące przypadków gdańszczan. Jeden z niezależnych fotografów poprosił o podwiezienie po prostu milicję. Podwożąc go zorientowali się, że ma aparat i skojarzyli, że może to mieć jakiś związek z tą manifestacją. Zatrzymali go, przejęli aparat, zrobili nalot na jego ciemnię. Tam wpadło więcej tych materiałów i no niestety zdjęcia wykonywane w dobrej wierze posłużyły do identyfikacji. Nie dziwi mnie to, że wpadł Janus jako pierwszy, bo on był bardzo wyeksponowany na tych zdjęciach. Była taka sytuacja, że kilku ludzi zatrzymywało mnie, czy ja będę prowadził pochód 3 maja. Mówię, słuchajcie, to jest fizycznie niemożliwe, bo gdybym nawet prowadził 3 maja, to od razu mnie zwiną. Pamiętam tylko, że musiałem się do wieczora ukrywać w piwnicach. To, co wiem już z aresztu śledczego, że szukało mnie ponad 100 SB-ków w całym województwie. Ileś tam lat temu opublikowałem w internecie zdjęcia i odezwał się do mnie Edward Janus, który siebie rozpoznał. I on mi za pomocą internetu opisał tą sprawę, co to było, że ich zamknięto, rozpoznano, dostali wyrok, później dostał paszport w jedną stronę, czy miał taki wybór i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Sobie nie wyobrażałem, że ktoś mógł się podjąć prowadzenia tego pochodu, sterowania ludźmi, nie mając zabezpieczonego prawnika, pomocy finansowej na wypadek więzienia. Jak z więzienia wyszłem, to zakład pracy mnie dał jako zastępcę do spraw zaopatrzenia. Potem dowiedzieli się, że byłem aresztowany, więziony, polityczny. Facet mówi, jego trzeba wypierniczyć z tej Polski jak najszybciej, bo zrobi zadymę wszędzie, mówi.